Jest lipiec 1920 roku. Polscy żołnierze nieprzerwanie od 6 lat walczą, tym razem o niepodległość swojego własnego państwa. Na drodze do wolności, którą naród polski utracił przeszło 100 lat wcześniej, stoi już tylko jedno państwo – Związek Radziecki. Przeważająca liczebnie Armia Czerwona przesuwa front coraz bardziej na zachód. Zagrożenie ze strony bolszewików jednoczy Polaków. Ochotnicy masowo wstępują do wojska. W tym czasie w rejon Zamościa zostają wycofane z frontu pułki polskiej kawalerii wchodzące w skład pierwszej dywizji jazdy, toczące nieustanne boje z pierwszą konną armią Budionnego. W okolicznych wsiach następuje reorganizacja i uzupełnianie stanów osobowych. Nowo przybyli przechodzą szkolenia. Dokąd idziesz? Przedział mam, do wojska. Jadę do koszar z sianem, podwiozę cię. Ja. Też chciałem do wojska. Bolszewicy coraz bliżej Warszawy. Mojego najstarszego brata Rosjanie do wojska wzięli 3 lata temu. Zginął gdzieś na wschodzie. Drugi brat zaciągnął się do naszej piechoty. Podobno Mołojcy gdzieś ich obkrążyli pod Pilchowem i w pień wszystkich wycięli. Matka mówiła, że jeśli ja bym zginął, to nie przeżyję tego. Szczęść Boże, siano przywiozłem do pułku. To twój koń? Nie, ojca. A ty kurwa oszalałeś takiego konia do zaprzęgu? Co chcesz od konia? Bierzemy go do pułku. Nie ma takiej opcji.
Bierzemy go do pułku. To jest ojca koń. Koń zostaje w pułku. Baczność! Panie poruczniku, Konia bierzemy chcę konia zabrać. do pułku. Rekwirujemy konia, dostaniesz kwit na odszkodowanie. Wyprzęgaj. Odprowadź do stajni. Tak jest. Konia masz? Nie mam, proszę pana. Jesteś w wojsku. Tutaj nie ma panów. Ja jestem wachmistrzem i tak się od dzisiaj masz do mnie zwracać. Zrozumiałeś? W 2 tygodnie z takich gołowąsów zrobić żołnierzy. Szaleństwo. A tobie jak się udało konia uchować? Jak Austriacy rekwirowali nam stado, siostra akurat była na przejażdżce. Nie policzyli dobrze, potem front się zmienił. Tak się stało. Papierkową robotę mamy za sobą. Mundury i broń odbierzecie zaraz. Cywilne łachy zdeponować w magazynie. Waszym plutonem będzie dowodził porucznik Wierzbiński. Odmaszerować. Jachym? No? A ty skąd konia masz? Mój? Z cyrku jest. W naszym gospodarstwie taki koń do kieratu by się nadał. Teraz trzecia sekcja. Kogo tam mamy? Mamy 4 nowych rekrutów. Dziób, Jachymek, Malach, Kondracki. Jest też stary Wiarus, Brzozowski. Rejdych obecnie jest na urlopie. Na czas nieobecności Rejdycha mam kogoś na jego miejsce. Też dobry wiarus. Bułgaterku zaprzęgaliście? Proponuję honorowy układ. Jak zrobisz to, co ja, koń jest twój. Teraz twoja kolej. Koń jest twój. Honorowo. Masz chodź. Spocznij! Przedstawiam wam starszego ułana Baltyzera XIV, który właśnie wrócił z urlopu. Jego pułk odszedł już na front.
jesteśmy w tej samej dywizji. A że niebawem i my wyruszamy, pozostanie z nami jako łącznik. Do tego czasu pomoże waszej sekcji w szkoleniu. Czołem panowie! Czołem! Widziałem. Gratuluję. Dziękuję. Widziałem. Dobry skok. My w 9 też swoje potrafimy. To się okaże. Odbezpiecz broń! Ładuj! Cel! Pal! Panie dowódco, broń mi się zacięło. Musisz się nauczyć postępować w takich sytuacjach. Pamiętajcie, że walka w szyku pieszym może być równie często jak konno. Wybierajcie odpowiedni teren, bo wystrzelają was jak kaczki. Koniowodni w tym czasie mają być cały czas w pogotowiu. Na szczęście będziemy walczyć z konarmią, więc najczęściej z konia. To, że dzięki Węgrom mamy dużo amunicji, nie oznacza, że macie ją marnować. Przykładać się! Sierść ma lśnić. Kopyta rozczyszczone. Pamiętajcie, koń jest dla was na miejscu pierwszym. Wachmistrzu, ta sekcja ma dobre konie. Hasi, Wicher, Mars, Hereos, Bohun, Charlamp, Gandalf. No i ten siwy. Jak on się nazywa? Zoza, jak się nazywa twój koń? Tutka nazywał go Siwy, ale już mamy 2 siwe w oddziale. Nie mam pomysłu na imię. Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł. Jasne, rzucimy ci parę pomysłów, wybierzesz sobie jeden, w zależności od kontekstu, a jakiś ci najlepiej pasuje. W sumie kontekst to bardzo fajne imię. Niech będzie kontekst. Podoba mi się. Lanca pod pachę. Patrz gdzie kujesz. Niżej grot. Równy galop. Galopuj, galopuj, galopuj. Bardzo dobrze. Wyżej ręka. Panowie, podczas patrolu czasami napotkamy bolszewików. My się możemy schować. Nasze konie są widoczne. Dlatego czasami jest nieuniknione, aby położyć konia na ziemi. Zrozumiałe? Tak jest. Dla wszystkich? Tak jest. A gdzie jest Jachem? Paweł.
Kudłaty, jakieś potrzeby? Wszystko w porządku. Naładowane, wyczyszczone. Sprzęt przygotowany? Tak jest. Panie Wachmistrz, wszystko jest przygotowane. Jak najbardziej. Popraw tylny pakunek. Tak jest. U ciebie? Wszystko jest. Poprawione, panie Wachmistrz. Dobrze. Nie wiem, czy na śmierć, ale na bicie bolszewika zawsze. Tylny pakunek. Do poprawienia. W porządku. Napisz mi list do rodziców. Pisać nie umiesz? Pisać nie umiem, czytać się nauczyłem. Do szkoły nie chodziłem. To ja ci, bracie, powiem, że po wojnie to tej innej kariery jak w transporcie konnym to nie zrobisz. No, Co mam napisać? no, że konia wojsko zabrało. Ja musiałem pójść go pilnować. Za niedługo na front ruszamy. Jak się skończy, to wrócę. Wiesz co? To ja napiszę, że cię do taboru wzięli. Zawsze te rodzice spokojniejsi będą. O, tak napisz. Młody wróć. Oj, gdzie? To co, może użymy trochę taboru? Dobry pomysł. Dobrze. Takiego to... No, Daj do wody. proszę, dobry pomysł w końcu dbać. Panowie, też uważam, że tabory mają za ciężko, Oho. aby nie kuleć. No to idzie na bogato dzisiaj. To cóż. Zdróweczka. Panowie, wasze zdrowie. Dobrze. No. No dobra, Daj na drugą, no z tyłu. będziemy rozciągać. Szybkie tempo narzucacie, panowie. Jak nasze konie. No skrót. Trzeba się wyspać. No i? Panowie, za naszą sekcję. Mamy kudłatego na wypożyczeniu. Wcielimy go do sekcji. No, kudłaty, nie masz wyjścia. Jedziesz z nami. Zdrowie. Zdrowie! Zdrowie, panowie. Zdrowie. Zdrowie. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, To ja do koni pójdę. kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują. Jeszcze końmi go tratują, jeszcze końmi go tratują. Chodźcie trochę, dawaj! Co się dzieje, mój koń? Coś mu jest. Nie wiem, trzeba sztuczne oddychanie robić. Zobaczymy, jest dużo. Okej. Wojtek, 2 dmuchnięcia, 30 ucisków. Dawaj, 2, lecisz. 2. Ej, u konia chyba inaczej, dawaj, lecisz. Jeszcze raz. Musi otulić się. Jutro lecimy na front. Ty, leci? Tak, leci! Super! Jest w porządku! Jest. Dobra robota! O, lecimy. Lecimy żaby. Sekcja, baczność!
nasz pułk ma poruszać się w ogólnym kierunku północny zachód. Wasza sekcja ma wykonać podjazd w kierunku północny wschód, utrzymując się w odległości jednego dnia marszu od głównych sił. Cel: zlokalizować bolszewików i odwrót. Poprowadzę was osobiście, żółtodzioby. I myślę, że sprawicie się lepiej niż ostatniej nocy przed wyruszeniem na front. Nasz łącznik jedzie z nami. Po nawiązaniu kontaktów z bolszewikiem dołącza do swojego pułku. Sekcja baczność. Do 3 odlicz. 2! Sekcja trójkami za mną marsz! Złoty! Czujesz ten wiatr we włosach? Nie bluzka, ale jak tak dalej się będziemy głośno śmiać, to zaraz poczujemy zapach bolszewika. Zamiast delektować się lipcową porą. Ja to mam takie wrażenie, jakby zaraz naprawdę miał wyskoczyć jakiś bolszewik. To działa adrenalina. A co to jest ta adrenalina? To taki hormon. Organizm go wydziela w czasie stresu. Niedawno profesor Cybulski odkrył go na Uniwersytecie w Krakowie. Nie wiem, czy wiecie, ale dowódca naszego pułku był u niego asystentem przed wojną. Mądry ten nasz studencik. Druga trójka do mnie. Ciop, lewa flanka. Kudłaty, przód. Zachymek, prawa flanka. Galopem wykonać. Warty rozstawiamy od północy i wschodu. Zmiany co godzinę. Kolejność wart ustalicie między sobą. Pobudka rano, godzina 3. Pół godziny na jedzenie i siodłanie. Wymarsz 3:30. Konie możecie przywiązać do koniowiązów, rozsiodłać. Zachowajcie czujność, bolszewicy mogą być blisko. Wykonać.
Ja po wojnie wracam na studia. Ale się zajmował majątkiem ojca. A wy dalej stosujecie trójpolówkę? No a co innego? No płodozmian. Spokojnie. Porozmawiamy o tym po wojnie. U nas jest żniwa. Na pewno nie zdążę wrócić. Może przynajmniej na jesienną orkę zdążę. Czas spać, a wojnę jeszcze musimy wygrać. Wydaje mi się, że czysto. Podjedziemy kłusem sprawdzić teren. Mala, dziob do mnie. Galopem sprawdzić teren, czy czysto. Tak jest. Panie poruczniku, bolszewik! Lance do boju! Galopem rozwinięty! Marsz! Żywcem ścierwy.
Galopem sprawdzić teren! Pierwsza dywizja jazdy po ponad miesiącu walk z pierwszą konną armią Budionnego ponownie znalazła się pod Zamościem. Tym razem, aby stoczyć ostatnią wielką kawaleryjską bitwę w historii świata – bitwę pod Komarowem. Bitwę, która zaczęła się rankiem, a w której ostatnie szarże przeprowadzono w świetle zachodzącego słońca. Bitwę, w której około 20 pułków wchodzących w skład 3 dywizji konnej armii zostało rozbitych przez 6 pułków pierwszej dywizji jazdy. Drugi pułk szwoleżerów rukitiańskich, 8 pułk ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, 9 pułk ułanów małopolskich, 1 pułk ułanów krechowieckich, 12 pułk ułanów podolskich i 14 pułk ułanów jazłowieckich. Icak Babel w swoim dzienniku 1920 napisał: do ataku rusza nasz szwadron, 4 wiorsty galopem. Tamci czekają na wzgórzu w równych szeregach. Cuda, żaden ani drgnął. Panowanie, dyscyplina. Reiterujemy. 31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem 9 pułk ułanów małopolskich poniósł największe straty. Poległo i zostało rannych 120 ułanów. Pułk stracił wszystkich dowódców szwadronów. Będąc tego dnia od 5 rano w ponad 20-kilometrowym marszu, od razu przystąpił do bitwy.